Cześć ocalali! Dziś będzie o wydarzeniach fuzji państw, a następne wideo postaram się poświęcić temat o oknie transferowym, także gorąco zachęcam do poświęcenia tych kilku minut. Ale dziś nie będę Was zachęcał do dołączenia do stanu numer 106. To znaczy zachęcam, ale dziś nie o tym. Dzisiaj opowiem Wam, jak to działa, z czym to się je oraz jakie są ograniczenia dotyczące tego wydarzenia. Zacznijmy więc od procesu fuzji stanów. Krok pierwszy. Otrzymasz prognozę połączenia stanu z około tygodniowym wyprzedzeniem. Jeśli Twój stan zostanie wybrany do połączenia, gracze otrzymają także wiadomość ostrzegającą o konserwacji gry podczas połączenia, czyli braku dostępności do gry i brakiem wydarzeń. Krok drugi. Rankingi i nagrody z wydarzeń w Twoim obecnym stanie wejdą w końcową fazę przed połączeniem stanów. Krok trzeci. Bieżąca fuzja będzie przebiegać według modelu wszystko w jednym, a wydarzenia w nowym stanie będą przebiegać zgodnie z harmonogramem najstarszego stanu. Krok czwarty. Wszystkie budynki na mapie, takie jak bunkier, stolica, zostaną zresetowane do stanu niezamieszkanego. Wyczyszczona zostanie historia ich kontroli. Gubernatorzy w połączonych państwach będą musieli zostać wybrani po bitwie o kontrolę nad stolicą w kolejnej walki o stolicę. Jeszcze szybkie pytania i od razu odpowiedzi dotyczące fuzji. Co stanie się z budynkami sojuszu i budynkami państwowymi? Wszystkie technologie sojuszu zostaną zachowane, ale budynki sojuszu zostaną usunięte. Budynki pozostaną jednak w menu sojuszu. Liderzy sojuszu będą mogli je natychmiast umieścić, nie używając żadnych zasobów. Okupacja stolicy, centrów analiz, bunkrów i obiektów ufortyfikowanych zostanie przywrócona do statusu chronionego, co oznacza, że sojusze będą musiały je ponownie zająć. Co stanie się z tabelą wyników, np. Battle Power, Behemotów czy Bohaterów? Ranking w stanie. Po połączeniu ranking zostanie przeliczony ponownie zgodnie z pierwotnymi zasadami i statystykami graczy. Za to ranking wszystkich stanów, tutaj punkty i rankingi pozostaną takie same. Numer stanu zmieni się na numer nowo połączonego stanu głównego. Następnie przechodzimy do fazy łączenia. Przed połączeniem wszystkie wydarzenia zostaną wyłączone do momentu faktycznego połączenia. Fuzji można dokonać jedynie wtedy, gdy wszystkie stany zostaną zamknięte w celu konserwacji. W tym czasie osady graczy zostaną ręcznie przeniesione do pierwszego głównego stanu. Może to zająć do 8 godzin, tak jak to miało miejsce wcześniej. Deweloperzy nie mogą tego zrobić jedynie dla tych konkretnych stanów, co miałoby duży wpływ na wrażenia z gry w tych stanach, które nie uczestniczą w fuzji. Zaraz po fuzji wszyscy gracze otrzymają rekompensatę, a Ty będziesz mógł wypróbować wszystkie nowe funkcje i porozmawiać z członkami nowego stanu, zaprosić lub dołączyć do nowych sojuszów. Jeszcze kilka przydatnych wskazówek, jeżeli chcesz przygotować się do fuzji. Jeżeli chcesz mieć więcej niż 2 konta w jednym stanie, możesz sprawdzić stany, z którymi zostaniesz połączony i tam utworzyć konta. W ten sposób będziesz miał 3 lub 4 konta w jednym stanie. Jeżeli chcesz utworzyć najsilniejszy sojusz w tym stanie, możesz zacząć zawierać napy, czyli pakty o nieagresji i zapraszać graczy od początku wiedzy o fuzji państw. Gorąco sugeruję, aby nie rozpoczynać wojen zaraz po fuzji i stworzyć przyjazne państwo, aby mieć pewność, że Twoje państwo nie będzie ponownie martwe szybko. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że ten poradnik będzie dla Ciebie przydatny.